Horror to nie jest gatunek do dobrej zabawy, to gatunek, który ma zaburzyć komfort. Najlepsze horrory nie straszą od razu, nie krzyczą jumpscarami, nie tłumaczą wszystkiego, one siedzą w ciszy, w poczuciu, że coś jest nie tak, nawet gdy nic się nie dzieje. Jak zwykle ta topka nie oznacza najlepszych gier horror na rynku, tylko jest to zestawienie gier, które grzebią w psychice, wykorzystują traumę, winę i samotność, zostawiają ślad po napisach końcowych. Nie wszystkie są przyjemne, nie wszystkie są ładne, ale wszystkie działają. Kolejność nie ma znaczenia, a jeśli szukasz horroru, który robi swoje, a nie tylko straszy na chwilę, to jesteś w dobrym miejscu. Zaczynamy. Cry of Fear. To gra, która nie udaje dużej produkcji, nie próbuje być efektowny, nie próbuje się podobać. To brudny, depresyjny koszmar, który wygląda tak, jakby ktoś wyrwał fragment czyjegoś umysłu i zamknął go w formie gry. To horror, który nie daje dystansu, bo wszystko, co widzisz, jest podejrzanie osobiste. Horror psychologiczny, a nie atrakcja. Miasto w Cry of Fear jest puste, jest zdeformowane i jest nielogiczne. I szybko zaczynasz rozumieć, że to nie jest prawdziwe miejsce, to projekcja stanu psychicznego bohatera. Potwory nie są losowe, one kulą się, pełzną, drżą i atakują panicznie. Wyglądają jak lęki, fobie i myśli samobójcze, a nie jak klasyczni przeciwnicy. Broń jako iluzja kontroli. Masz broń, masz amunicję, ale to nie daje ci bezpieczeństwa. Strzelanie jest nerwowe, nieprecyzyjne i chaotyczne. Dokładnie takie jak decyzje podejmowane w stanie silnego lęku. Tu nie chodzi o skill, tu chodzi o przetrwanie chwili. Tematy, których gry zwykle unikają. Cry of Fear dotyka rzeczy, których wiele gier się boi. Depresja, samookaleczenie, myśli samobójcze, samotność, poczucie bycia ciężarem. I nie robi tego subtelnie, robi to bez filtrów. To nie jest horror dla każdego, ale właśnie dlatego działa. Dźwięk i cisza. Jeden z najmocniejszych elementów gry jest dźwięk, oddech bohatera, szumy, nagłe metaliczne zgrzyty i cisza. Ta cisza nie uspokaja, ona napina, bo wiesz, że coś czai się tuż za granicą wzroku. Techniczne niedoskonałości, dlaczego to nie przeszkadza? Tak, to mod, to silnik Gold SRC, animacje są toporne, ale to wszystko pasuje. Cry of Fear wygląda jak coś starego, chorego, niedokończonego i dokładnie jak umysł, który próbuje się poskładać. A dlaczego jest w tej topce? Bo to horror, który nie straszy na chwilę, nie kończy się wraz z napisami, zostawia ciężar. To gra, po której robi się cicho, odkłada się myszkę i przez moment nie chce się nic mówić. Nie dlatego, że było strasznie, tylko dlatego, że było prawdziwie. A skoro już wiemy, że największy horror rodzi się w psychice, to czas przejść do gry, która bierze ten lęk i zamyka go w baśniowej formie, bo czasem najgorsze koszmary nie wyglądają jak koszmary. Bramble, The Mountain King. Baśń, która wygląda niewinnie, dopóki nie zacznie boleć. Bramble to gra, która oszukuje gracza od pierwszej minuty. Kolory są ładne, muzyka delikatna, bohater dziecko. I dokładnie dlatego ten horror działa tak mocno, bo to nie jest historia o potworach, to historia o dorastaniu w świecie, który nie jest bezpieczny. Baśń bez cenzury. Bramble czerpie z nordyckiego folkloru, ale nie z tej ładnej wersji. To baśnie o okaleczeniach, porwaniach, dzieciach jako ofiarach, o karze i winie. Każda kraina to inny koszmar, każdy boss to symbol, nie przeszkoda. To nie jest walka, to konfrontacja z lękiem. Dzieciak jako bohater i problem, który z tym idzie, nie jesteś wojownikiem, nie jesteś wybrańcem, jesteś małym chłopcem, bieganie jest paniczne, ukrywanie się instynktowne, a porażka brutalna. I nagle każdy dźwięk boli bardziej, każdy pościg jest realnym zagrożeniem, bo gra nie daje narzędzi kontroli, daje tylko przetrwanie. Horror bez jumpscarów. Bramble rzadko straszy nagle, on straszy tym, co widzisz i rozumiesz. Obrazy cielesne, niekomfortowe, momentami szokujące. Nie po to, żeby epatować, po to, żeby zapamiętać. To horror wizualny i emocjonalny, a nie mechaniczny. Muzyka, która kłamie. Soundtrack robi coś genialnego. Jest piękny, melancholijny, uspokajający i kompletnie nie pasuje do tego, co dzieje się na ekranie. To kontrast, który rozbraja, dezorientuje i wzmacnia szok, bo mózg dostaje sprzeczne sygnały. Momenty słabsze, uczciwie, trzeba to powiedzieć, gameplay bywa prosty, sekwencje są liniowe, replay, value niewielkie, ale to nie jest gra do powtarzania, to doświadczenie jednorazowe i bardzo intensywne. A dlaczego jest w tej topce? Bo to horror, który udowadnia, że nie trzeba ciemności, nie potrzeba broni i nie bazuje na jumpscarach. Wystarczy chłopiec, baśń i świat, który nie dba, czy przeżyjesz. To jeden z tych tytułów, po których mówisz, nie spodziewałem się tego. A że baśń potrafi być koszmarem, to czas wejść w horror, gdzie koszmar nie jest metaforą, tylko zamkniętym domem, z którego nie da się wyjść. Home Sweet Home, pierwszy i drugi epizod. Jesus. What the fuck is that?
Horror, który udowadnia, że dom potrafi być najgorszym więzieniem. Home Sweet Home bierze coś, co powinno dawać poczucie bezpieczeństwa, własny dom i zamienia je w źródło permanentnego lęku. To nie jest horror o potworach, to horror o byciu uwięzionym. Horror oparty na obserwacji. Nie walczysz, nie kontrujesz, nie przejmujesz kontroli. Ty nasłuchujesz, ukrywasz się i czekasz. Przeciwnicy patrolują, reagują na dźwięk, potrafią zawrócić. Każde skrzypnięcie podłogi to potencjalny błąd i nagle zwykłe mieszkanie staje się labiryntem strachu. Tajski folklor i duchy. Gra opiera się na tajskich wierzeniach. Duchy nie krzyczą, nie atakują bez sensu, są obecnością, nie przeszkodą. Często widzisz je kątem oka, słyszysz zanim je zobaczysz, czujesz zanim cokolwiek się stanie. To horror oparty na napięciu kulturowym, a nie na hollywoodzkiej grozie. Dźwięk jako broń. W Home Sweet Home dźwięk to mechanika, oddychanie, kroki, upadające przedmioty. Źle zaplanowany ruch równa się śmierć. To gra, która uczy cisza to jedyna forma obrony. Epizod drugi to więcej historii, więcej ciężaru. Epizod pierwszy buduje fundament, a drugi rozszerza narrację, pogłębia dramat, dodaje konteksty emocjonalne, dowiadujesz się, że to nie jest tylko historia o duchach, to opowieść o stracie, winie, konsekwencjach decyzji. Horror wynika z ludzkich błędów, a nie z nadprzyrodzonych bytów. Co może zgrzytać? Trzeba uczciwie, tempo bywa nierówne, puzzle potrafią zatrzymać flow, mechaniki są powtarzalne, ale to nie są błędy niszczące doświadczenie, to cena za imersją. A dlaczego jest w topce? Bo to horror, który udowadnia, że nie trzeba przemocy, pokazuje siłę kulturowej grozy, robi z domu przestrzeń lęku. To gra, po której inaczej patrzysz na puste korytarze, cisza przestaje być komfortowa, zamknięte drzwi przestają być neutralne. A skoro już wiemy, że dom potrafi być źródłem traumy, to czas przejść do miejsca, które od zawsze było symbolem koszmaru. Miasta, gdzie wina i kara materializuje się w potworach. Silent Hill Homecoming. You gotta be me. Silent Hill, który zamiast mgły używa winy. To jedna z najbardziej niezrozumiałych części serii, nie dlatego, że jest słaba, tylko dlatego, że jest niewygodna. To nie jest horror o potworach, to horror od przemocy w rodzinie, o odpowiedzialności i o karze, która przychodzi późno, ale zawsze. Horror oparty na wspomnieniach. Alex Shepard wraca do domu i od pierwszych minut wiesz jedno, to nie jest powrót po spokoju. Miasto reaguje na jego obecność, potwory nie są przypadkowe, one są projekcją winy i zaprzeczenia. Silent Hill znów działa jako lustro, krzywe, brudne i bez litości. Potwory jako symbol. Homecoming robi coś bardzo Silent Hillowego. Każdy potwór coś oznacza, do czegoś nawiązuje, jest formą kar. Nie są straszne dlatego, że atakują, są straszne, bo rozumiesz skąd się wzięły. To horror, który mówi to co wyprałeś wróć. Walka jest ciężka, niekomfortowa, tak. Walka jest bardziej fizyczna niż w klasycznych Silent Hillach, ale to nie wada, to komunikat. Ciosy są wolne, toporne, niewdzięczne. Nie czujesz się silny, czujesz się zdesperowany i dokładnie o to chodzi. Rodzina jako źródło horroru. Homecoming dotyka tematów, które gry rzadko podejmują wprost. Przemoc wobec dzieci, toksyczna kontrola, milczenie dorosłych, religijny fanatyzm. To Silent Hill, który mówi najgorsze rzeczy dzieją się w domach, nie w ruinach, nie w szpitalach, tylko w rodzinach. Dźwięk i atmosfera, muzyka Akiry Yamaoki znów robi robotę. Nie dominuje, nie prowadzi za rękę, ona pęsnie pod skórą. Każdy dźwięk jest niepewny, zgrzyta, drażni i buduje napięcie nawet wtedy, gdy nic się nie dzieje. Dlaczego ta część była krytykowana? Trzeba to powiedzieć jasno, nie jest tak subtelna jak Silent Hill 2, czasem tłumaczy za dużo, ma momenty zbyt dosłowne, ale to nie czyni jej złą, to czyni ją bardziej bezpośrednią i dla niektórych bardziej bolesną. A dlaczego tu jest? Bo to horror, który nie ucieka od trudnych tematów, pokazuje przemoc jako źródło zła, trzyma się konsekwencji, to nie Silent Hill dla każdego, ale to Silent Hill, który ma coś do powiedzenia. A gdy już wiemy, że ludzie potrafią być gorsi niż potwory, to czas zejść jeszcze niżej do świata, gdzie horror nie jest metaforą ani symbolem, tylko brudną fizyczną konfrontacją twarzą w twarz. Condemned Criminal Origins. Help me. Horror, który stoi tak blisko, że czujesz jego oddech. Condemned nie buduje strachu potworami, on buduje strach odległością, a raczej jej brakiem. Tu horror dzieje się na wyciągnięcie ręki w opuszczonych budynkach, ciemnych korytarzach i w miejscach, gdzie ktoś już dawno pękł. Horror oparty na agresji i paranoi. Ethan Thomas to nie bohater akcji, to śledczy, który stopniowo traci grunt pod nogami. Świat gry jest brudny, zniszczony, pełen ludzi, którzy już nie funkcjonują. Przeciwnicy chowają się, udają martwych, atakują z zaskoczenia. I nie wiesz, czy są potworami, czy po prostu ludźmi, którzy zeszli za daleko. Walka wręcz niewygodna z założenia. Walka w tej grze to nie jest power fantasy, to gaz rurki, deski, gołe ręce, kilka broni palnych, ciosy są ciężkie, starcia chaotyczne, każda walka to ryzyko i nagle każdy krok do przodu boli, każde starcie zostawia napięcie, bo nie strzelasz z dystansu, ty wchodzisz w cudzą przestrzeń. Ciemność jako mechanika, latarka nie jest dodatkiem, jest koniecznością, a jednocześnie zdradza twoją pozycję, ogranicza pole widzenia, przyciąga uwagę. Ciemność nie jest tłem, jest aktywnym zagrożeniem.
Śledztwa i niepewność. Ta gra próbuje być czymś więcej niż horrorem. Elementy śledztwa, analiza miejsc zbrodni, rekonstrukcje, tropienie. Ale im dalej wchodzisz, tym bardziej czujesz, że rzeczywistość się rozjeżdża i zaczynasz się zastanawiać, czy to miasto jest chore, czy ty zaczynasz być jego częścią. Momenty problematyczne, powtarzalne starcia, schematyczne lokacje, fabuła miejscami się gubi, ale atmosfera niepodrabialna. A dlaczego tu? Bo to horror, który łamie dystans, zmusza do bliskości, straszy fizycznością. To jeden z niewielu tytułów, gdzie naprawdę nie chcesz iść dalej, ale musisz. A jak już zeszliśmy z symboliki do brudu i przemocy, to czas na horror, który świadomie cofa się do korzeni gatunku, do powolnego tempa, do zarządzania zasobami, do strachu przed każdym strzałem. Daymar 1998. List miłosny do starego Resident Evil, ale pisany krwią. Daymar nie udaje nowoczesnego horroru, on celowo wraca do lat 90., do czasów, gdy amunicja była święta, zapisy gry były decyzją, a kamera patrzyła na ciebie bez litości. Survival, a nie akcja. Tutaj nie grasz Terminatorem, masz ograniczoną amunicję, ręczne przeładowanie magazynków, brak komfortu, każdy strzał to wybór, każdy błąd kosztuje i nagle strach wraca, bo nie masz zapasu. System zdrowia, powolna śmierć. Najlepszy i najgorszy pomysł Daymara, infekcja. Nie leczysz się magicznie, jeśli dostaniesz, czas działa przeciwko tobie. Musisz monitorować stan bohatera, reagować, myśleć długoterminowo. To nie jumpscare straszy, to świadomość, że może być za późno. 3 bohaterów, jedna katastrofa. Gra prowadzi historię z kilku perspektyw. Agent, naukowiec i żołnierz. I każda z nich pokazuje ten sam koszmar z innego kąta. To nie epicka fabuła, to rozsypujący się świat, który obserwujesz kawałek po kawałku. Przeciwnicy znani, ale groźni. Zombiaki są wolne, wytrzymałe, bezlitosne. Nie chodzi o liczbę, chodzi o presję, bo wiesz, że nie możesz sobie pozwolić na panikę. Niedoskonałości? Tak. Sterowanie bywa toporne, animacje czasem sztywne, budżet widać, ale to świadome wybory. To nie gra dla każdego, to gra dla tych, którzy tęsknią za horrorem, który nie prowadzi za rękę. A dlaczego tu jest? Bo to survival horror z krwi i kości, bez kompromisów, bez ratowania gracza. Jeśli przetrwasz, to dlatego, że zasłużyłeś. I skoro już jesteśmy przy wolnym tempie, ograniczonych zasobach i napięciu budowanym ciszą, to czas na horror, który zmienia ciszę w najgorszego wroga. Marta is dead. Oh, yet another nightmare. Horror, który nie straszy, on łamie psychikę. To nie jest gra, która chce cię przestraszyć, to gra, która chce, żebyś źle się czuł i robi to perfekcyjnie. Horror psychologiczny, a nie rozrywka. Tutaj nie walczysz, nie uciekasz, nie wygrywasz. Ty obserwujesz, analizujesz, wątpisz, rozkładasz rzeczywistość na kawałki. I im dalej jesteś, tym mniej wiesz, co jest prawdą. Tożsamość, trauma, wyparcie. Historia 2 sióstr, jedna żyje, jedna jest martwa. Ale problem polega na tym, że śmierć to dopiero początek. Bo gra dotyka rozdwojenia osobowości, traumy wojennej, winy, wyparcia i psychozy i robi to bez filtrów. Toskania z 1944, piękno, które gnije. Akcja dzieje się w pięknym, spokojnym, malowniczym miejscu, ale wojna jest wszędzie, w radiu, w rodzinie, w ciszy, w spojrzeniach. Kontrast między krajobrazem a treścią, spokojem a okrucieństwem robi robotę lepszą niż jakiekolwiek jumpscary. Sceny, których się nie zapomina. Marta is dead nie boi się granic, są momenty obrzydliwe, intymne, brutalne i psychicznie ciężkie i nie są tam dla szoku, one są tam, bo tak wygląda rozpadający się umysł. Więc to horror, który zostaje w głowie długo po wyłączeniu gry. Dźwięk i cisza jako broń. Muzyka jest subtelna, dźwięki są naturalne, cisza przerażająca. Każdy krok, szum, trzask ma znaczenie. To gra, w której nic nie mówi wprost. A dlaczego tu? Bo to horror dojrzały, bezpiecznie niebezpieczny, psychologicznie bezlitosny. To nie jest gra dla fanów straszenia, to gra dla ludzi z mocnymi nerwami. I jak zeszliśmy z horroru fizycznego w horror umysłu, to czas na grę, która zamyka cię w jednym domu i powoli pokazuje, że zło było tam od zawsze. The Beast Inside. Horror, który udowadnia, że dom rodzinny potrafi być najgorszym miejscem na świecie. The Beast Inside to gra, która zaczyna się jako klasyczny thriller i bardzo szybko pokazuje, że nie ma tu bezpiecznych ścian. 2 czasy, 2 umysły i 1 zło. Najmocniejszy patent gry, 2 linie czasowe. Adam, były kryptolog, lata 70. Nicholas, człowiek żyjący 100 lat wcześniej. 2 różne światy, 2 różne tempa. Jedna historia, która zaczyna się sklejać w coś chorego. Każdy odkryty sekret przeszłości psuje teraźniejszość. Dom, który patrzy,
Ten dom skrzypi, obserwuje, pamięta i nie chce, żebyś wiedział za dużo. To nie jest nawiedzony dom z kliszy, to miejsce, które nasiąkło złem. Im dłużej w nim jesteś, tym bardziej czujesz, że nie jesteś gościem. Horror psychologiczny plus thriller. Gra balansuje między klasycznym survival horrorem, thrillerem psychologicznym, a narracją w stylu True Detective. Nie ma tanich jumpscarów, jest napięcie, niepokój, narastająca paranoja i uczucie, że coś jest nie tak od dawna. Gameplay prosty, ale celowy. Nie walczysz często, nie masz przewagi, zamiast tego eksplorujesz, rozwiązujesz zagadki, czytasz pamiętniki, słuchasz szeptów. Gra nie chce, żebyś był silny, ona chce, żebyś był bezbronny. Dźwięk jako element grozy, kroki na piętrze, szum lasu, stare deski i ta cisza, w której zaczynasz słyszeć własne myśli. Audio of the Beast Inside robi połowę klimatu. A dlaczego tu? Bo to horror konsekwentny, klimatyczny, narracyjny, oparty na strachu, nie na hałasie. To gra, która udowadnia, że zło nie potrzebuje potworów. Czasem wystarczy historia. A teraz horror podzielony na dwie wciągające historie. Remotered, Tormented Fathers i Broken Porcelain. Dalton was right about you! Why can't I be... Survival horror, który udowadnia, że uciekanie jest straszniejsze niż walka. Remoter to czysty hołd dla starej szkoły horroru, nie tej efektownej, tylko tej duszącej. Zero walki równa się maksymalny stres. Najważniejsza zasada tej gry: nie walczysz nigdy, masz ukrywanie się, sprint, przedmioty do odwracania uwagi, szafki, łóżka, zakamarki. Każdy przeciwnik słyszy, reaguje, uczy się twoich zachowań. To horror, w którym panika jest mechaniką. Błąd równa się natychmiastowa kara. Torrance House and Ashman Inn, miejsca, które duszą. Bo to lokacje, które są klaustrofobiczne, labiryntowe, chore w swojej statyczności. Czujesz się jak mysz w domu pełnym kotów, intruz, który nie powinien tu być. Świat gry aktywnie chce złamać psychicznie, a fabuła niejednoznaczna, chora i niepokojąca. Historia Remotered nie podaje odpowiedzi na tacy, wymaga łączenia faktów, opiera się na symbolice, traumie i obsesji. A Broken Porcelain rozbudowuje lore, pokazuje inne perspektywy, pogłębia motyw manipulacji i kontroli. To horror, który nie tłumaczy, zostawia z pytaniami i wraca do ciebie po wyłączeniu gry. Muzyka i cisza, muzyka jest subtelna, momentami niemal nieobecna, ale kiedy się pojawia, wiesz, że coś jest nie tak. Cisza w Remotered jest gorsza niż dźwięk, a dlaczego tu? Bo to survival horror starej szkoły, hołd dla Clock Tower i Silent Hill, gra, która nie daje komfortu, to nie jest horror dla fanu, to horror na przetrwanie psychiczne. A kiedy mówimy o strachu, który nie pozwala walczyć, niszczy psychikę i zamienia człowieka w zwierzynę, to czas na finał, na horror, który połączył paranoję, akcję i czystą, brutalną grozę. Fear Collection, cała seria, wszystkie części z dodatkami. FPS, który udowodnił, że strzelanka może być przerażająca. Fear to seria, która nie miała prawa działać. FPS, strzelanie, akcja, a mimo to straszyła jak diabli. Alma, ikona grozy. Alma Wade to nie jumpscare, to obecność. Nie goni, nie krzyczy i nie atakuje od razu. Ona pojawia się, patrzy i znika. I wiesz, że coś się wydarzy, tylko nie teraz. To jeden z najlepszych przykładów, jak straszyć subtelnością. Paranoja i halucynacje. Fear mistrzowsko miesza rzeczywistość, wizję i halucynacje. Nigdy nie masz 100% pewności, co było prawdziwe, a co było w twojej głowie. Gra bawi się percepcją gracza i robi to skutecznie. Combat, najlepsza strzelanina swojej epoki. Nie da się uciec od faktu, że Fear ma fenomenalny gunplay, bullet time, inteligentni przeciwnicy, destrukcja otoczenia, brutalne animacje i każda walka jest dynamiczna, taktyczna i satysfakcjonująca. I to wszystko w horrorze. Kolejne części, różna jakość, jeden klimat. Fear 2 to więcej akcji, więcej skali, nadal świetna atmosfera. Fear 3 najbardziej kontrowersyjna, więcej kooperacji, mniej strachu, więcej chaosu. Ale jako pakiet to wciąż jedna z najważniejszych serii horrorowych FPS-ów. A dlaczego Fear zamyka top 10? Bo to seria, która połączyła horror i FPS, stworzyła ikonicznego antagonistę, do dziś inspiruje twórców. To nie jest tylko strzelanka, to lekcja, jak budować napięcie w akcji. Horror kończy się wtedy, kiedy wyłączasz grę, ale uczucie zostaje. Te tytuły pokazują, że strach nie zawsze ma twarz potwora, często ma formę wspomnień, ciszy i rzeczy, których nie da się cofnąć. To nie są gry na jeden wieczór, to są doświadczenia, które wracają w myślach. Jeśli któryś z tych horrorów zrobił na tobie wrażenie, został w głowie na dłużej lub zaciekawił, napisz w komentarzu. A jeśli materiał ci się spodobał, zostaw komentarz, łapę, suba. Arigato za oglądanie i do zobaczenia w następnej topce.